witam w Tanzanii. Muszę znaleźć jakąś stację bezdomową, na oparach jadę. Także mam nadzieję, że w najbliższych 10 km coś się znajdzie. Dziury za dziurami, pomiędzy ciężarówkami. Ta droga, którą jadę teraz, to była wielka niewiadoma, co to jest tutaj za droga. No to już w Tanzanii, przy jeziorze Tanganyika, się całą dotychczasową trasę się zastanawiałem, jak będzie ta droga wyglądać. No i mam teraz odpowiedź. Miał 1000 km szutru prawdopodobnie. To w nie najlepszym stanie. Tarka oczywiście. Ej, droga jeszcze się stała gorsza niż była. O kurde. Nie, no to jest makabra. No dobra, to jeszcze z godzinkę, półtorej pojadę. I nocek w buszu dzisiaj. Zwiat znalazł dobre miejsce do noclegu. No job, no job. No. Not at the moment. Ah, yes. Okay. Yeah. So, okay. Okay. See you later. Yes, yes. Przyjechał tutaj, bo pomyślał, że mamy budować tutaj wieżę do telefonii komórkowej i szuka pracy. Kolejny dzień przygody. Maszyna się rozgrzewa. Gdzie 200 km szutru. Na pewno będzie gładziutki, bez żadnej tarki, bez żadnych kamieni, że będzie Dzisiaj jadę do Kigomy. Jestem przy Kibodo, aż tutaj. Muszę szuterkiem takim ładnym, aż tutaj nad jezioro Tanganyika. Tam nocleg, później wycofanie się, albo tutaj ponoć jest jakaś droga wzdłuż linii kolejowej i dalej już na południu do parku Katiabi. O, taki siuterek od rana. Dobra sprawa. Och, i te widoki, o kurczę. Nie no, ten widok po prostu mnie zawsze zabija. Taka równina, burz. Niesamowita sprawa. A droga, którą się poruszam, to jest jedna z głównych dróg w Tanzanii, wzdłuż jeziora Tanganyika. I to jest jedna z ostatnich dróg we wschodniej Afryce, głównych dróg, na tak długim odcinku, prawie 1000 km. Jeszcze pewnie kilka lat i też tutaj będzie asfalt. Dotrze tu cywilizacja asfaltowa. Tu jeszcze się maluchowi udało załapać na taką tradycyjną, kurczę, afrykańską drogę. Czyli szut w czerwonym kolorze, z tarką, kamieniami, wśród buszu i małych wiosek. Tak sobie wyobrażałem jazdę po Afryce kiedyś.
dzieciaki się śmieją. Co? Co z wami? A dzisiaj w szkole nie jesteście? Not in school? Not in school today? Ale zdrowa pareczka. Kurde. Czasem mi się wydaje, że w pewnym momencie mi kierownica w ręku zostanie. O, ja pierdzielę. Wszystko to w tym cudzie mojej techniki przenosi się na mój tyłek. Trudno, trzeba się przyzwyczaić. Tak samo do wszechobecnego czerwonego pyłu, który wdziera się wszędzie. Troszeczkę się zakurzyłem podczas tych 100 km. Znaki pojawiły się na Kigomę. Zbliżam się. No, asfalcik na koniec dzisiejszej trasy to bardzo miła niespodzianka. No, 20 km do Kigomy. O! Jezioro Tanganyika. Wow! Paradise! Panie, czuję się jak w raju. Po 200 km jechania w kurzu dotarłem do raju. Muszę filtr powietrza sprawdzić po tym kilkudniowym kurzu ostatnim. Nie tak źle. Trochę jest zakurzony. Żeby wytrzymał. I tak go wymienię. Tutaj jeszcze stoi na rzece statek przedwojenny przed I wojny światowej. Pływa raz w tygodniu, czy co 2 tygodnie, kurs po rzece Tanganyika aż do Zambii. Tutaj stąd z Kigomy. The ship was built in 1913. It was built in Germany. Statek został tutaj przetransportowany lądem w częściach. Został wybudowany w Niemczech w 1913 roku i dotarł do portu i został przetransportowany lądem, koleją w części i dalej lądem aż tutaj do jeziora Tanganyika. Kiedyś to był parowiec, a teraz został... when it changed to diesel? It was in 1982. O, niedawno. W 1982 roku został zmieniony z parowca na napędzane diesle. But this ship after the war between the Germans, the Belgium and France, the Germans decided to sink it at the delta of Malgaras. Okay. They didn't want British to get it or something? Yeah, they want to hide it. So it was sunk by Germans during First World War? Yeah, during First War. Wiesz, podczas I wojny światowej został zatopiony statek przez Niemców. Miał być ukryty.
now is giving the services to the people, southern part of Tanzania. So you it's know. like a passenger. The passenger cargo ship takes almost 600 passengers, Wow. plus 200 tonnage of cargo. What does it mean, Liemba? Liemba is a floating component. Floating component. This is the name. Pływający przedmiot, Liemba. Liemba. Something which is floating. Okay. This is the wheel house, or we call it bridge house. Okay. Wheel house or bridge house. So, we know in navigation, we have three components which we use to command the ship. We don't drive with the ship, we command the ship. You understand? So this is the compass, the oldest, as you see, it's old. Yeah. And this we call it had autopilot. Autopilot. We use it nowadays. And this is for wheel. Is this original one? No, this is the original one, but for the time this is Yeah. new one. On the front, so get a good picture for you. Yeah. O, kajuta. Yeah, this is my room. Szefa, inżyniera. My navigator. Nice. Oh, the big fish. You see the big fish? Catch. Yeah, catch. Everyone tell about it. And again, Is your dinner? Keke. Sangala huyo. There's the third class. If you got the law, you coin Trzecia klasa. third class. And then you can stay here, talk with a friend until you reach your point. Okay. Now is the Far East. No i kurczę, właśnie to mi się podoba w podróżowaniu. W ogóle niespodziewanie podjeżdżasz w miejsce, w sumie nieplanowany podjazd tutaj. Kurczę, świetny facet, świetnie opowiadał, świetna miejscówka. Nini sasa hii nini? Dzisiaj mi pada. Chyba najcięższy odcinek tutaj w Tanzanii. Taka droga, kurczę, zupełnie niezrobiona, kamienista. No przekonamy, 170 km przekonamy się, jak to będzie wyglądać. Plan jest podjechania do parku Katawi, takiego fajnego parku, który w ogóle nie jest nieodwiedzany przez turystów. I mieszka tam mnóstwo hipopotamów. Z tego co czytałem, przy jednym z takich bajorek jest nawet 500 sztuk. Także taki jest dzisiejszy mój cel mojej podróży. Uwięzam pada dzisiaj. Zagadkowa droga, zagadkowa. No zobaczymy, jak to będzie wyglądać. A paliwa mało, nie starczy na cały przejazd. W takiej stacji to jeszcze nie byłem. Ciekaw jestem, co to jest za jakość tego paliwa. 5 liters? This is? Okej. Nie. Kurde, boję się trochę. Tego paliwa. It's red. Czerwone paliwo, kurde. Paliwo, jestem ciekaw, skąd oni to ściągają. Pewnie, na pewno z tej cysterny, co stoi za nami. Jak do tej pory maluch spalił wszystko, co dostał w Afryce. Mam nadzieję, że przepali i to. Kurczę, co za piękna droga. Niesamowite są te skałki tutaj. To jest klimat. To jest klimat dopiero. Maluch, słyszałeś? Robisz to dla swojego gatunku. Docierasz do zakątków, gdzie żaden maluch wcześniej nie był znany. Przez tarkę to generalnie powinno się szybko jechać. Wtedy koła jakby przelatują na grzbietach tych wybojów. Taka prędkość 70-80 km na godzinę jest
optymalna, wtedy się nie czuje tego takiego pływania, skakania. Ale w maluchu jest to niemożliwe. Raz, że ciężko się rozpędzić do takiej prędkości na szutrze, a dwa, że kółka są tak małe, po prostu one wpadają w te dziury, a tarka tutaj to jest po jakichś ciężarówkach, autobusach, jest strasznie wysoka, duża i nie sposób przez to przejechać tym maluchem. Trzeba jechać bardzo wolno, a czasem człowiek się troszeczkę rozpędzi. Na przykład teraz mam bardzo fajny szuterek, gdzie mogę spokojnie jechać na 4. biegu do 60 na godzinę. Zawsze jest obawa, że nagle kurde, pojawi się tarka. Teraz jest taka tarka delikatna. Można spokojnie maluchem przez nią przejechać, ale czasem jak... O właśnie! O kurde! No właśnie o tym mówię. A z daleka nie widać tego. Co to jest? Światło od drzwi, otwartych drzwi mi się włączyło. No, zamknięte. O, no zgasło. O, co jest? Usterka. Normalnie usterka. Przejechane ponad już 9000 km, 9500 km przejechałem. To 100 ostatnich kilometrów, które przejechałem dzisiaj, jest moim zdecydowanie ulubionym odcinkiem podczas tej trasy. Hello. I'm good. From how do you call it? This one. Windsor. Windsor. Where are you going? Katavi. Katavi. Yeah. You have petrol station here? Yes. Yeah? Yes. There. Yeah. Okay. Thanks. Do you sell this car? No, I can't sell it. I can't. Okay, no problem. Okay. Taka chwila następuje każdego dnia, w szczególności po dłuższej jeździe, o znacznej ilości wybojów. Ta chwila zawsze następuje. Potocznie nazywa się czapą na głowie. Właśnie dostałem takiej czapy. Się troszeczkę zmęczyłem. Takie poczciwe stworzenia. Kurde. Jedno z najniebezpieczniejszych zwierząt Afryki. Już wjechałem do parku. Może to być niesamowita droga. Kurde, no skąd się te mury tu wzięły? Paskudztwa. Kurde, nie wiem, to są jakieś muchy CC czy coś? Dziwnie wyglądają. Noś ty kurczę. Skubana. A, mam cię. A, dostała, no. O, jest. Tutaj. Co to jest za muszysko parszywe? Gdybym nie miał zamkniętych okien, to bym miał ich tutaj całą chmarę, no wszędzie są. A dzisiaj, kurde, w parku to naprawdę obcuję z przyrodą. Stary lew i
Walka z buchami! No, spać mi się chciało, że mnie jakaś ugryzła i teraz w śpiączkę zapadnę. Albo odjadę, kurde, od gorąca. Aż ty, kurde, no, ugryzła mnie. Paskuda. Gdzie ona jest? Są dwie drogi do Zambii z Tanzanii. Pytanie, czy mniejszy ruch, więcej dziur i kawałek szutru, czy nowy asfalt i pełno ciężarówek? Wybieram trasę krótszą, czyli szuterek, stara droga w Zambii i brak ciężarówek. Mam nadzieję, że to jest dobry wybór. Dla mnie i dla malucha. Hello. Good, how are you? You are traveling from Poland at this point. Yeah, How long have it took? 2.5 months. 2.5 months. Yeah. Are you sure? Yeah. Yeah. I'm not sure. Why not? Can you park aside, please? Yeah. What's the purpose of your journey? This car has never been in Africa before. I've never been. No. This is the first time. Yeah. So you are in. You are It's just- like a challenge to get this car from top of the Africa to the bottom of the Africa. in order to know whether you can fit or not. If to order to find out if it's going to make it or not. I don't believe. But let me believe you. But that's You not have to. You see it. You see it here. You have to believe me. You see it your own eyes. fine. Okay. You're welcome. Yeah. Thank you very much. Have a good day. Dzisiaj znalazłem w ogóle największego banana, jaki widziałem w życiu. Po prostu gigantyczny. Ja nie wiem, jak takie banany w ogóle mogą rosnąć, że nie spadną od razu z drzewa. No giganty po prostu, nie? Przecież to... Już granica. No to okazał się świetny, dobry pomysł. Gładziutki szuterek. Tam 100 metrów stąd już jest granica z Zambią. Postanowiłem, że ominę Malawi. Malawi zostawię sobie na następną podróż. Do Zambii. Do Zambii, do Zambii, już jadę do Zambii.